Witamy w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i nie nagrywanie spektaklu. Teksty Federica Garcii Lorki w sumie interesują od dawna już. Ja opracowywałem egzemplarz Domu Bernardy Alba, takiego innego znanego dramatu Lorki, na egzamin wstępny do szkoły teatralnej. Mnie w ogóle interesują tacy autorzy, którzy według mnie mają coś ciekawego do zaproponowania, a nie są tak często wystawiani w Polsce. To znaczy generalnie jest tak, że Lorka nie chodzi jakoś dużo, a Krwawe Gody w ogóle są tekstem rzadko wystawianym, a co ciekawe na Zachodzie są z kolei najczęściej wystawianym tekstem Lorki. Ale fajnie by było, żeby to wybrzmiało, bo to jest coś, co daje nadzieję. To jest w ogóle jakimkolwiek światłem w tej całej żałobnej sekwencji. Chcesz bardzo to skrócić? A kiedy wydawało się, że już wszystko trafi już tak, uśmiechnąłeś się, nagle twoje odchodzenie stało się mniej prawdziwe, bo nic się nie skończyło. Co, nagadamy to, słuchajcie, tak ze 2 razy, zanim zaczniemy łazić z tym? Mnie bardzo interesują autorzy homoseksualni, queerowi, którzy w swoich czasach nie mogli pisać wprost o swoich doświadczeniach, o swojej seksualności, o swoich relacjach, nie wiem, emocjonalnych ze swoimi partnerami i musieli to zakodować, jakoś ubrać w inny język, w jakieś inne okoliczności, inny świat. Także myślę sobie, że Krwawe Gody to z jednej strony to znaczy o miłości, która się nie mieści w ramach norm społecznych. Uchyjcie dachy, otwórzcie serca, pozwólcie mi ogrzać się. Myślę sobie, że ten tekst też był jakąś zapowiedzią wojny. Lorca żył w takich czasach przed wojną domową hiszpańską, bardzo brutalną, bardzo krwawą, która wyniszczyła Hiszpanię i w tych swoich tekstach to przeczuwał gdzieś. I chociaż to nie jest tekst bezpośrednio polityczny w żaden sposób, to bardzo silnie według mnie to poczucie nadchodzącej katastrofy, nadchodzącej wojny, jakiegoś nieuniknionego przelewu krwi, to tam jest zapisane. I te jego dramaty, na pewno Krwawe Gody, mają wiele z tragedii greckich, to znaczy ten świat jest bardzo jakby gdzieś sprowadzony do najprostszych elementów, do takich najprostszych sił, które ludźmi kierują, powodują. Gdzie jest panna młoda? U siebie w pokoju. Chodźcie, będzie kolowik weselny. Nie ma jej? Tam jej nie ma. Znalazłeś ją? Nie. O co chodzi? Gdzie twoja córka? Uciekli. Adaptacja tekstu Małgosi Maciejewskiej, którą zaprosiłem do pracy, tutaj jest też dramaturżką w pracy nad spektaklem, łączy tekst Krwawych Godów, nie uwspółcześniając go, to znaczy nie jest to jakby wersja przepisana na dzisiejsze czasy, łączy tę opowieść Krwawych Godów z ostatnim dniem życia samego autora, samego Lorki, bo Lorca jest ciekawy bardzo ze względu oczywiście na to, co pisał, poezję, dramaty, ale też to jego życie, a dokładniej jego śmierć, która była był jedną z pierwszych znanych na całym świecie, bo był już wtedy bardzo znanym pisarzem, ofiar wojny. W gruncie rzeczy mocno apolitycznym przez większość swojego życia. Były dla niego ważne może różne tematy społeczne, ale nie był zaangażowany politycznie i też tym bardziej ta egzekucja była okrutna, że bardziej mam wrażenie zabito go za brak opowiedzenia się wyraźnego, politycznego i zabito go za seksualność też. Zabito go za to, że nie mieścił się w ramach tej nowej, czystej Hiszpanii, jaka miała nadejść z rządami Franco. Zaśpiewaj nam, Federico. Coś skocznego. Musimy się napić, zanim to wszystko się skończy. To, co jest właśnie fascynujące w tym jego tekście, i tak próbujemy to opowiadać, żeby działo się to po prostu w uniwersalnym, jakimś tym ponadczasowym, takim mitycznym świecie, bardzo umownej scenografii, z umownymi kostiumami, też dość kreacyjnymi, ale nie historycznymi. Tak próbujemy po prostu stworzyć sobie taką własną przestrzeń tych naszych Krwawych Godów. Podstawowy zamysł jest taki, żeby ten spektakl zagrać bardzo blisko widza i żeby scena była areną. Mamy widownię z 3 stron sceny, mamy te widownie blisko, daje nam to możliwość bardzo takiego bliskiego jakby uczestniczenia w tych wydarzeniach.
nas Federico García Lorca, Federico, którego zwiemy Federikiem, czyli po prostu autor, gra jednocześnie pana młodego z Krwawych Godów. Z kolei Luis, czyli przyjaciel, który przechowuje u siebie w domu, daje kryjówkę Lorce, gra jednocześnie Leonarda, czyli tego wichrzyciela, no tego, który burzy ten porządek w samym dramacie Krwawych Godów. No i w naszym spektaklu ta dwójka jest kochankami. Najważniejszym wydarzeniem, wysokim C, na którym się kończy ten dramat, jest tak naprawdę nie scena kochanków, kobiety i mężczyzny, panny młodej i Leonarda, tylko tak naprawdę spotkanie tych dwóch mężczyzn. Ormare, compagnie,